W dzisiejszym odcinku AK Signum MFD wyjaśnię poszczególne funkcje, objaśnię Wam jak wygląda ten wykrywacz, jakie są funkcje i na jakiej zasadzie mniej więcej działa, jaka jest linia audio, jakie macie możliwości, jakie są programy, jak się tutaj poruszać, żebyście mieli świadomość, jak skomplikowane jest to urządzenie. No i ile wymaga czasu i pracy, żeby się nauczyć, natomiast to procentuje później na miejscu, bo mamy zdecydowanie więcej informacji od takiego urządzenia niż po prostu od zwykłego wykrywacza. Zapraszam do oglądania tego odcinka i zapraszam do subskrypcji. Na początek omówimy sobie przedni panel. Jak widzicie, mamy tutaj dwie opcje i dwa kanały. RT to jest Real Tone i Real Tone to jest tak naprawdę kanał statyczny, w którym słyszymy na zasadzie VCO, modulowania dźwięku, słyszymy kształt i głębokość przedmiotu. Ten kanał także można regulować. To jest regulacja już programowa na tym poziomie, czyli tyle, ile dociera nam od płytki, od hardware'u, czyli od elektroniki. To jest rodzaj filtru, którym jesteśmy w stanie filtrować sobie te sygnały, ustawiać moc tego sygnału. Short tone to jest ton dynamiczny, który też można odpowiednio sobie dławić, czy zwiększać, zmniejszać, ale też zmieniać audio. I te dwa tony opisują nam precyzyjnie przedmiot. Tak naprawdę urządzenie jest pewnego rodzaju urządzeniem, które pracuje w trybie mieszanym, trybie monofonicznym, ale w trybie mieszanym, czyli pozwala nam pracować z głębokimi, dużymi przedmiotami, ale też i małymi. To jest bardzo ciekawe zestawienie, to jest jakby rozwinięcie dawnych ideologii, takich jak w Nautiliusie, których się obecnie już nie używa. Generalnie niewiele maszyn ma takie tony. Są tryby mieszane oczywiście w Alterze i w innych urządzeniach, monofoniczne, ale bardziej okrojone audio. Tutaj naprawdę jest zdecydowanie to lepiej zrobione. All Metal, dyskryminacja, czyli tu możemy wybierać sobie dyskryminację, przełączać All Metal, kalibracja do gruntu. Tu wybieramy sobie tryb, czy to jest tryb ekonomiczny, bo urządzenie może pracować w trzech trybach: ekonomicznym, normalnym i w turbo. To po prostu te tryby podbijają osiągi urządzenia, dają większy prąd na samej cewce i powodują, że urządzenie sięga głębiej. Oczywiście wiadomo, że to się bierze i wiąże z tym, że jeżeli ustawimy za mocno urządzenie, to będziemy mieli dużo fałszywych sygnałów. O tym porozmawiamy sobie później. SFT tu można wybrać, zmieniać te algorytmy, można wybrać także algorytm, też reguluje się wartości, które się wybiera tymi dwoma strzałkami. Można wybrać algorytm, który sprawdza, czy rzecz, która jest pod cewką, jest rzeczą żelazną na pewno. Jeśli mamy wątpliwości, to jest specjalny algorytm typu S do sprawdzania takich rzeczy żelaznych i on po prostu potwierdza w audio, czy rzeczywiście to jest kawałek na przykład zardzewiałej blachy. Bardzo fajna sprawa, bardzo świetnie to, rozsądnie to rozwiązane. Po prostu producent przyłożył się do tego, wpadł na taki pomysł i możecie po prostu, jeśli nie macie pewności, że sygnał się przełamuje na krawędzi przedmiotu, nie jesteście pewni, możecie użyć tej funkcji. Pinpoint, zatwierdzanie funkcji. Tutaj macie precyzyjny wybór dyskryminacji jako takiej. Tu była dyskryminacja All Metal, tu się przełącza między trybem dyskryminacji a All Metal po prostu, czyli to jest na szybko, żeby sprawdzić po prostu jakiś przedmiot. Tu się precyzyjnie wybiera dyskryminację, tu macie głośność. W tym momencie to jest dostęp do głównego menu. Jak się dłużej naciśnie, to do menu technicznego, inżynierskiego, bardziej skomplikowanego i tutaj się wybiera programy. W zasadzie to wszystko. Z tyłu jest włącznik i nie ma nic więcej, jeśli chodzi o panel przedni. Tu oczywiście będzie hodograf, ja po uruchomieniu urządzenia to zaraz pokażę. Oczywiście dostaliśmy na dzień dobry overload. Muszę podnieść cewkę, bo cewka leży na podłodze. Zaraz to zrobię i powtórzymy to samo. Jak widzicie, tutaj mamy cały hodograf, miejsce, w którym są identyfikowane rzeczy. Po lewej stronie jakby strona żelaza, po prawej rzeczy kolorowe. Po środku mniej więcej jest poziom folii i po lewej stronie widzicie, teraz jest kanał ST podświetlony. Przepraszam, tu jest ST, ma wartość 5. Jak naciśniemy na RT, RT ma wartość 5, odwrotnie, przepraszam. RT ma wartość 5, ST ma wartość 11. Tu strzałkami możemy zmieniać wartości dla tych kanałów. Jest to proste, bajecznie. Po tej stronie mamy identyfikację, czyli tak zwane ID. A tu u góry mamy moc sygnału, który dociera bezpośrednio po daną wartości. Bateria, głośność w tym momencie jest ustawiona na 9. I tak naprawdę rodzaj programu, który jest uruchomiony, to jest program numer 4. Bardzo prosto to wygląda. Tutaj jeszcze w tym oknie będą się pokazywały opcje, czy to jest tryb turbo, czy to jest normal, czy economy. Jak to przełączymy za pomocą programów, ja postaram się to pokazać w tym momencie. Proszę bardzo. Pojawiają się tutaj odpowiednie
literki. A to jest automatyczne strojenie do gruntu. Urządzenie też ma taką możliwość. Program numer 1 EC, czyli ekonomii. Bardzo prosto to jest rozwiązane. Tu nie ma jakichś specjalnych niuansów. Teraz pojawia się tutaj ekonomii program numer 2, literka M. M to jest specjalny, aktywny program dla zaśmieconych terenów, czyli jest zmieniona linia audio, jakieś są dodane filtry i urządzenie lepiej separuje śmieci. Program numer 3, czyli taki program najbardziej bieżący, ja za chwilę te programy omówię dokładnie. I program numer 4, program najgłębszy w tej chwili. Tak wygląda podstawowe menu. Ja zaraz przyniosę jakieś przedmioty, pokażę Wam, jak wygląda identyfikacja. Program numer 1 to jest program w zasadzie na plaży do chodzenia po jakichś takich rzeczach. Nie szukamy głęboko, nie chcemy mieć minimum zakłóceń. Program numer 2 to jest program na śmietniki szybki do separacji obiektów. Program numer 3 głębszy program do szukania na co dzień. I 4 to jest najbardziej głęboki program, tak zwany Deep. To jest wersja MFD, czyli wersja właśnie z tym oprogramowaniem, która pozwala podnieść cewkę do góry i szukać po prostu pomijając zewnętrzną warstwę śmieci i szukać głębiej dużych przedmiotów. Pokażę Wam identyfikację i przejdziemy dokładnego do omówienia kolejnych rzeczy. Parę słów przed testem. To urządzenie powinno się skalibrować w powietrzu za pomocą ferytu, jeśli chcecie takie testy robić, ewentualnie płyty CD, jak podaje producent. To urządzenie po prostu trzeba precyzyjnie kalibrować do gruntu. To jest jego największa zaleta i największa też pięta achillesowa, bo jeżeli źle dokonacie tej kalibracji, to urządzenie będzie bardzo źle identyfikowało. Bardzo wąski jest zakres górnej części identyfikacji, to spowoduje to, że będzie wchodziło i obcinało nam wartościowe sygnały. Także z AKą rzecz najtrudniejsza to kalibracja, która nie zawsze się udaje w dużym zaśmieceniu i zawsze musi być przeprowadzona bardzo starannie i precyzyjnie. Inaczej ten wykrywacz po prostu przestaje pracować zupełnie. W powietrzu będzie to test poglądowy. To jest 10 kopiejek srebrne, carskie. Zobaczcie, jak będzie identyfikował tonalnie na programie numer 1. Słychać statyk i piknięcie z trybu dynamicznego. Hodograf tak samo pokazuje piękną płaską linię. Weźmy sobie teraz folię. No, audio jest naprawdę bardzo fajne. Obrączka, białe złoto. Weźmy sobie duży srebrny pierścionek. Weźmy sobie kapsel typu Polmos. No i weźmy sobie małą, cienką, mały, cienki złoty pierścionek, no nie obrączka. Jak słyszycie, już wchodzi w zakres żelaza. Trzeba byłoby zmienić tutaj ustawienie. No i teraz jeszcze najciekawsza rzecz, kapsel. Także tak to wygląda. To jest test w powietrzu ogólny, poglądowy. Możemy zmienić jeszcze program z ciekawości na 3. Proszę bardzo. I przelecimy jeszcze raz z ciekawości. Kapsel. Prawie idealna linia. Polmos. Pierścionek srebrny. Złota obrączka. Tu już jest inna kalibracja, inne ustawienie. I pierścionek złoty. Widzicie, to są testy poglądowe. Oczywiście kopiejkę jeszcze wezmę. 10. I folię. Słyszymy, że jest większy przedmiot, daje większy dźwięk. To są testy poglądowe. Oczywiście trzeba precyzyjnie skalibrować do gruntu. Tak jak powiedziałem, mamy tu algorytm S. Jak mamy jakiekolwiek podejrzenia, że jest to kapsel, albo nie jesteśmy pewni sygnału, zawsze możemy tego algorytmu użyć i sprawdzić. Co daje nam to urządzenie w ogóle? Urządzenie jest o tyle ciekawe, że podaje bardzo dużo informacji. Podaje nam przede wszystkim składową, co to jest w jakim obszarze znajduje się przedmiot. W audio pokazuje nam wielkość tego przedmiotu i głębokość w jednym kanale, a piknięciem sygnału
potwierdza nam, w jakim zakresie ten przedmiot leży. Bardzo dużo informacji w jednym momencie, dodatkowy algorytm sprawdzający. Naprawdę jest to dość ciekawe rozwiązanie, bardzo dużo mówiąc o przedmiocie. Przejdźmy teraz do samej kalibracji do gruntu, bo mówiliśmy sobie jakieś poszczególne rzeczy. Kalibracja do gruntu, naciskamy i teraz pojawia nam się w tym momencie faza gruntu i macie fazę, macie wartość, jaka jest uzyskiwana dla tej danej fazy i musicie mieć świadomość, czy to jest tryb automatyczny czy ręczny, też możecie wybrać, czyli tutaj się po prostu ustawiał automatyczne kalibracje, pompuje się jakby do gleby, raz się opuszcza cewkę, ale można zrobić to w ten sposób, że można opuścić i dostać wartość, ale można ją wpisać ręcznie, czyli macie dwie możliwości kalibracji do gruntu. Ta linia, która jest tutaj, szerokość tej linii pokazuje, jak bardzo zmineralizowana jest gleba i linia musi być idealnie płaska. Dlaczego? Dlatego, że jakakolwiek przekrzywiona wartość powoduje, że macie zmianę w VDI, czyli coś o wartości 55 jest przesunięte na przykład o 3 jednostki 53 i będzie Wam na końcu skali przerzucało na przykład do żelaza te przedmioty, które są duże srebrne, albo w drugą stronę. Kalibracja do gruntu jest kluczowa w tym urządzeniu i to jest największa wada tego urządzenia, że trzeba to przeprowadzić bardzo precyzyjnie, się skoncentrować. To nie jest tak jak pompowanie gdzieś tam w AT Pro czy w jakimkolwiek innym sprzęcie, że pyk, pyk popompujemy, czy w Brutusie Alterze i to wszystko dzieje się automatycznie, producent to naprawdę dobrze zrobił. Tutaj to daje większe możliwości, ale chodzi o precyzję identyfikacji. Nie jest to łatwa sprawa, będę pokazywał to w terenie dokładnie, jak to zrobić, ale to dopiero w następnych odcinkach. Teraz pokażę Wam dyskryminację. Teraz jesteśmy w trybie All Metal. Cała otwarta jest tutaj, cały hodograf jest otwarty. Jeśli naciśniemy na ten przycisk i wchodzimy w śmieci, możemy w tym momencie wyregulować sobie za pomocą krzywych, zobaczcie, selektywnie miejsca, które nas nie interesują. One są wykropkowane. Na szybko tym fajnie przyciskiem jesteśmy w stanie przechodzić do trybu dyskryminacji. To jest genialnie zrobione. Jeśli się zaczynają śmieci, możemy coś odciąć i nie będzie nam przeszkadzało, nie będzie nam tutaj bruździło. To jest fajna sprawa. Oczywiście można dalej grzebać w tym precyzyjnie i regulować tymi dwoma krzywymi tu bezpośrednio, no ale to jest dodatkowa jakby w tym momencie rzecz. Dobrze, głośność Wam pokazywałem, no to też nie jest jakaś specjalnie ważna sprawa i to też nie wymaga tłumaczenia. Przejdźmy sobie do menu i porozmawiajmy sobie o menu, bo tutaj naprawdę w tym menu jest naprawdę dużo różnych dodatkowych funkcji. No i przechodzimy do menu i teraz tu zaczyna się cała komplikacja, o której mówiłem. Oczywiście można korzystać z menu głównego, po naciśnięciu tego przycisku pojawia się menu główne. Jeśli jeszcze raz naciśnimy, wracamy. Co tutaj mamy? Detect Settings, czyli funkcje wyszukiwania, Display Settings, czyli funkcje wyświetlacza i Sound Settings, czyli funkcje dźwiękowe. Ale to są najprostsze rzeczy. A teraz przy przytrzymaniu długim tego przycisku zaczynają się funkcje bardziej skomplikowane. BF Audio Settings, tony audio, ustawienie settings, Other Settings, inne ustawienia, GS Filter Settings, czyli to są filtry już do głębszego kopania, Deep Settings. Tak naprawdę mamy tutaj parę innych funkcji, bardziej rozszerzonych. Ja to wszystko zaraz postaram się Wam dokładnie omówić. Zacznijmy od tego prostszego menu. Search Mode i mamy tutaj filtry do wyboru. AF2, AF1, AF3 to są filtry do filtrowania sygnału z gruntu. Bardzo przydatne w przypadku większych na przykład zakłóceń EMI. Tryb normal to jest tryb normalny, bez filtrów tak naprawdę. Deep to jest filtr i rodzaj pracy do szukania na dużej głębokości. MM to jest algorytm pracy, który pozwala dobrze separować śmieci. Tak naprawdę, jeśli chodzi o te filtry, to jest wszystko. No i tu zaczynają się kolejne rzeczy. Disk Hot Rocks Off, czyli tu można sobie ustawić, czy ma nam w tej chwili po prostu Hot Rocksy separować. To jest też prosta jakby funkcja, nie wymaga jakiegoś specjalnego tłumaczenia. Auto Tracking to jest opcja automatycznego śledzenia gruntu. Ustawiamy tutaj wartość. Gain to jest wartość hardware'owa wzmocnienia sygnału. Tak naprawdę to jest kolejna rzecz. Frequency Shift to jest przesunięcie fazy częstotliwości, jeśli mamy zakłócenia. Generalnie wygląda to menu w miarę przejrzyście, ale to jest tylko iluzja, bo tak naprawdę resztę rzeczy uzyskujemy z menu inżynierskiego. Jeśli przejdziemy teraz sobie dalej, to mamy Display Settings, to są proste rzeczy, czyli mamy podświetlenie, jak ma być mocne, to możemy sobie ustawić. Kontrast, Accumulation, czyli czas pozostawania wyświetlenia na wyświetlaczu wartości sygnału, kiedy on zostaje skasowany do zera. I Zoom WS to jest, tak jak w Deusie, powiększenie po prostu drobnych sygnałów, że one są większe na hodografie. Też prosta sprawa.
Też nie ma jakiegoś tutaj szału. Sound settings. Sound settings już jest troszkę więcej rzeczy, dlatego że mamy mody dźwiękowe, które za chwilę Wam dokładnie wyjaśnię. No i tu się zaczynają schody, bo tu w zależności od programu mamy dane funkcje dźwiękowe, linie audio do wyboru. Możemy wybrać wersję RT, czyli to jest taka najprostsza statyczna wersja, gdzie mamy po prostu taki dźwięk jak w wykrywaczu statycznym, takiej typowej ramie. Możemy wybrać wersję, gdzie mamy RTM, czyli troszkę ten dźwięk jest rozszerzony o pewne niuanse, opadanie sygnału i tak dalej i możemy lepiej wyczuć wielkość przedmiotu. Ale możemy to wybrać na zasadzie RT-ST i wtedy pracujemy w trybie statycznym i dynamicznym i mamy i piknięcie z trybu dynamicznego, tak jakbyśmy pracowali w miksie, i wielkość z trybu statycznego. Niestety tu trzeba potestować, żeby to zrozumieć, no nie jest takie proste. Jeszcze jest tryb RTL-ST, który powoduje, że możemy sobie wybrać jak długo pojawia się ten sygnał statyczny, żeby on nam na dużym śmietniku nie przeszkadzał w szukaniu, bo w tym momencie wykrywacz staje się wolny i po prostu no, ta linia audio nie działa tak szybko. Trudno jest separować przedmioty i to jest zaletą tego urządzenia, że ono jest dość mocno rozbudowane pod tym względem. To zaczyna się wada dla zwykłych użytkowników i Kowalskiego, bo niestety Kowalski tutaj się po prostu załamie. No, mówiłem od początku, nie będzie to proste urządzenie, dlatego że te wszystkie rzeczy są ze sobą po prostu odpowiednio powiązane. Ciekawa funkcja LT Bound to jest granica linii audio, w której możemy ustawić urządzenie w ten sposób, że będzie nam sygnalizowało żelazo. Po co to jest? Często złoto czy jakieś drobne elementy biżuterii chowają się w poziomie folii albo już zaczynają być między folią a żelazem. Generalnie urządzenia w większości przypadków sygnalizują od poziomu żelaza do poziomu żelaza i na granicy folii ten sygnał jest niskim tonem i pomijacie po prostu te rzeczy, które są w tym niskim zakresie, w okolicy po prostu między żelazem na przykład a folią. Możecie tak przesunąć tą granicę audio, że przedmioty za żelazem będą już sygnalizowane wysokim tonem. To jest genialne rozwiązanie, w zależności od zaśmiecenia i warunków można sobie tą granicę ustawiać. To jest przewaga tego urządzenia nad innymi urządzeniami. Niektóre już jak Nocta Impact mają taką możliwość, ale nie wszystkie. No i dwie prozaiczne rzeczy, głośność tak naprawdę w tym momencie sygnału, czyli takie modulowanie linii audio i LT Volume to jest głośność sygnału żelaza w tym momencie. Jako takiego niskiego tonu, po prostu. Jeszcze jedna rzecz, która jest do tej funkcji Volume WS, to jest opcja podbijania słabych sygnałów, bo to nie jest głośność jako taka, tylko to jest jakby modulacja, wzmocnienie słabych sygnałów. I teraz jeśli macie głęboko jakieś rzeczy, które szepczą i są ciche, to warto podbić ten sygnał, ale już za dużo spowoduje, że jeżeli macie na wierzchniej warstwie masę śmieci, to te śmieci będą Was przyciskały dźwiękiem. To też jest opcja, którą też trzeba dynamicznie wybierać. Przejdziemy teraz do menu inżynierskiego, które jest naprawdę skomplikowane. No i tu zaczyna się prawdziwy problem z AK, dlatego że AK nie ma pełnej dokumentacji, jak jest zrobiony upgrade softu, a to jest ostatnia wersja, to niestety nie ma wersji anglojęzycznej. To jest właśnie jedno z podejść producenta, które w ogóle mnie szokuje, bo robi świetne wykrywacze, natomiast ma kompletnie w dupie klientów. I to jest słabe, to jest złe, to się powinno zmienić. Jeśli to zmienią, będą mieli, tak jak Nocta, duże szanse na zarobienie dobrych pieniędzy. Po prostu nie ma nic więcej na ten temat napisanego. Ja z tego co rozumiem, to tutaj można progowo przypisać tony i do każdego tonu przypisać ID do jakiegoś poziomu, czyli do danego zmiany, do danego tonu, od którego momentu ten ton się zmienia. To jest jakby ustawienie w tym momencie tonalne. Tyle mogę Wam w tej chwili powiedzieć. Muszę sięgnąć dalej do dokumentacji, żeby to zgłębić więcej i tyle. Przejdźmy do następnego menu. Niestety zrobimy to tak na szybko. Tutaj w przypadku tonów to jest prosta sprawa. Mianowicie dla każdego tonu jesteście sobie w stanie przypisać jakąś częstotliwość dźwięku, którą wybierzecie. Czyli ręcznie regulujecie, tak jak w Alterze czy w innym urządzeniu, jak niski ma być ton żelaza, jak wysoki ma być ton dla rzeczy wartościowych. To też jest w miarę prosta sprawa. Jedziemy dalej. Other settings. Duration ST. To jest czas, z tego co pamiętam, opóźnienia w trybie singleton, czyli w zależności po prostu od zawartości śmieci. Volume RT to jest wartość głośności dla trybu statycznego. Ekonomiczny tryb włączony. Rate MM to jest szybkość zmieniania się w trybie separacji śmieci. EMI filter to jest filtr dodatkowy, jakiś tłumiący zakłócenia w tym trybie. Jak widzicie, jest to bardzo rozbudowane, nie do końca jest to opisane.
Na forum Aki oczywiście już jest więcej informacji. GS Filter Settings. Kolejne filtry, które powodują regulację sygnału, który dociera z cewki. To są kolejne skomplikowane rzeczy. Ja gdzieś mam to napisane na forum. W tym momencie będę musiał po prostu nad tym troszkę posiedzieć. Pewnie w kolejnych odcinkach Wam to wytłumaczę. W tym momencie gdzieś mam to zapisane, nie pamiętam, nie ćwiczyłem jeszcze w terenie, więc będziemy pracowali nad tymi filtrami. To są filtry, które gdzieś tam filtrują jakieś dodatkowe sygnały, słabe czy z gruntu odpowiedzi. Można sobie pewnie to w jakimś zakresie regulować. Zobaczymy, wyjdzie to w praniu. Jest to dla mnie nowość. Deep Settings. To jest dla trybu Deep dodatkowe ustawienia. Filter T, z tego co wiem, to opisuje wielkość przedmiotu. 15 to jest powiedzmy rzecz wielkości nie wiem, puszki od Coca-Coli. W górę to są większe rzeczy, w dół mniejsze. Czyli ustawiając wartość tego filtra powodujemy, że będą nam sygnalizowane mniejsze lub większe przedmioty. A filtr H powoduje regulację prędkości przemiatania i drobnych zakłóceń. Tak mogę powiedzieć Wam teraz w tej chwili mniej więcej, jak to wygląda. Też to wyjdzie wszystko w praniu. Te filtry są zależne. Wiem, że na pewno zmniejszenie wartości dla filtra T spowoduje większą ilość odbierania fałszywych sygnałów i drobnych zakłóceń z gleby. Jak widzicie, urządzenie jest bardzo skomplikowane. Nie jest to jakoś niesamowicie przejrzyście zrobione i wymaga to jednak pewnego posiedzenia nad urządzeniem i pobawienia się, żeby po prostu złapać, jak to urządzenie funkcjonuje. Zapraszam do subskrypcji kolejnych odcinków. Spróbujemy te wszystkie funkcje dokładnie w AC przegryźć. Mam nadzieję, że producent też pomoże nam z dokumentacją. Jak powiedziałem, jest ona na forum w tej chwili. I tyle. Zapraszam, oglądajcie, piszcie pod filmem, co o tym sądzicie.